się składa, że Ziemię mamy tylko jedną. Myślę, że powinniśmy porzucić te piękne marzenia o tym, że polecimy kiedyś w kosmos i zaludnimy inną planetę. Może kiedyś tak, ale obawiam się, że możemy nie zdążyć. Kryzys klimatyczny prawdopodobnie zacznie się w sumie za życia mojego pokolenia, więc czasu naprawdę jest mało. Ja obawiam się, że myślimy, że nas to nie dotyczy i że niewystarczająco doceniamy to, co mamy. Bo czy na przykład wyrzucając taką zmęczoną paprykę, pomyśleliśmy kiedyś nad zasobami, jakie były konieczne do stworzenia czegoś takiego, jaką drogę przebyło, jaki ślad węglowy zostawiło, ile wody zużyto przy jej produkcji, przy jej powstawaniu, ile energii elektrycznej było konieczne, by wyhodować ją w szklarni, czy ile plastiku zostało zużyte przy jej produkcji. Myślę, że katastrofa klimatyczna jest właśnie taką konsekwencją braku perspektywicznego myślenia, braku myślenia o konsekwencjach, o tym, że ta konsumpcja rozpasana, której w XX wieku po prostu ulegliśmy. Moja wizja współpracy z naturą i życia ekologicznego polega na tym, żeby szanować i nie zasobów, które produkuje Ziemia. Jestem przekonana i widzę to w wielu miejscach i w wielu zachowaniach, że marnujemy zbyt wiele. Marnotrawimy wiele przez konsumpcjonizm, przez bezmyślność i czasami brak edukacji również. I zdecydowanie odeszliśmy zbyt daleko od natury. Bardzo ważnym dla mnie wskaźnikiem jest tak zwany Dzień Długu Ekologicznego, który mówi o tym, w którym momencie roku jako ludzkość skonsumowaliśmy wszystko, co nasza planeta jest w stanie w tym czasie wytworzyć. Kiedy dowiedziałam się, że ten dzień wypada mniej więcej w połowie roku, co oznacza, że potrzebujemy 2 planet, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi tutaj żyjących, to było dla mnie jak przebudzenie. I stwierdziłam, że to, co dla mnie jest najważniejsze, to właśnie ograniczenie konsumpcji. To jest taki moment, w którym możemy sobie uświadomić fakt, że wykorzystaliśmy już wszystkie zasoby przeznaczone na ten rok i żyjemy na kredyt przyszłych pokoleń. To jest trochę taki sygnał właśnie od Ziemi, tak, że przegięliśmy z tym, w jaki sposób ją wykorzystywaliśmy. Zmiany klimatyczne, a wynikają one właśnie z tego, te zmiany, że nie żyjemy w harmonii z otoczeniem, że jesteśmy obecnie w takiej pozycji trochę wyzyskującej naszą planetę, uzurpującej sobie prawo wyłączne do jej zasobów i do jej dobra, do jej dóbr i to taki bardzo konsumpcyjny sposób życia prowadzi nas na przykład do zmian klimatycznych, bo naukowcy wyraźnie mówią o tym, że te zmiany zostały spowodowane przez nasze działania, przez przemysł, przez rolnictwo i przez po prostu uwalnianie CO2, które kiedyś było pod ziemią i które zostało zasymilowane w roślinach, po prostu przez spalanie węgla, spalanie ropy i te wszystkie rzeczy, które robimy. Także to jest wszystko, co zachodzi obecnie, jest wynikiem tak naprawdę 2 stuleci intensywnego spalania paliw kopalnych, gdzie no jakby z jednej strony mamy wygodę, która przyszła po tym, jak żeśmy zaczęli spalać węgiel, paliwa, ropę, a z drugiej strony zadziałaliśmy tak masowo i w takiej liczbie, że to się obróciło przeciwko nam. Dla mnie ważne jest, żeby pracować nad tą zmianą, nad tą taką poczuciem odpowiedzialności, identyfikacją problemów i znajdywaniem rozwiązań. I mam wrażenie, że tu nie chodzi o to, co trzeba zmienić. Płaszczyzn do zmiany jest naprawdę bardzo dużo i można zrobić wszystko, by pomóc Ziemi, nam i przyszłym pokoleniom, ale myślę, że to jest kwestia, kiedy to należy zrobić, bo wciąż jest nas bardzo wiele osób, którzy podchodzą do zasadności zmian z pewnym dystansem. Bo po co? Czy to jest potrzebne? Czy ja naprawdę muszę segregować te śmieci? Czy mam oszczędzać wodę? Przecież leci w kranie. A właściwie to co z tego, że kupię jeszcze jedną plastikową zabawkę? A żeby to wszystko mogło się wydarzyć, powinniśmy przede wszystkim zmienić podejście do konsumpcji. Czyli od tego podejścia
moje, mnie się należy, jest to najważniejsze i mogę jeść, konsumować, kupować, produkować, sprzedawać, wytwarzać jak najwięcej, do podejścia, w którym mam tyle, że mi wystarcza. To jest właściwie całkowite zaprzeczenie naszemu zachodniemu podejściu, w którym sukces mierzy się ilością pieniędzy, ilością posiadanych dóbr. Dlatego uważam, że naprawdę powinniśmy przejść bardziej w kierunku takim może nawet duchowym. I na przykład pieniądze, które posiadamy, są jakimś zasobem, którym sterujemy. Czyli na przykład idąc do sklepu, kupując produkty, pokazujemy, jaki wspieramy rynek. W ciszy pokaż przykład. Nie tłumacz. Nawet nie edukuj. Po prostu pokaż. Do dzieła. Jako konsument możemy redukować zasobów naturalnych, które używamy, możemy wdrążać zasady zero waste, możemy redukować zużycie plastiku. Przedsiębiorca muszą wdrążać gospodarkę o obiegu zamkniętym, aby redukować zużycie zasobów naturalnych, ale także redukować emisję CO2, więc w ten sposób walczyć przeciw więcej zmian klimatycznych. Nie wszystkie problemy, wszystkie trudności to są szanse do rozwoju, szanse do tego, by móc wzrastać i dowiadywać się nowych rzeczy. Może te działania takie codzienne, jeśli będą powielane w tysiącach, a może milionach domów, przełożą się na taką silną presję konsumencką, presję wywieraną przede wszystkim na producentów, na wytwórców dóbr, po to, aby już na etapie produkowania, projektowania towarów, które potem kupujemy, już wtedy uwzględniano nie tylko potrzebę zysku, ale również, a może przede wszystkim, interes środowiska.